Siemano, witam Cię na kanale. Dzisiaj lecimy z testem hot dogów z KFC i nie tylko, ponieważ w Dominosie wjechała nowa pizza. Jest jeszcze parę produktów do zgarnięcia w sklepach, m.in. nowe wojanki, więc sprawdzimy to wszystko. Subskrybuj ten kanał, bo pamiętaj, że to jest drugi kanał, nie ten pierwszy. Bądź na bieżąco, dobimy tutaj 5000 łapek, tu będzie zajebiście. A tymczasem spadamy do Biedry po pierwsze zamówienie, czyli co? Wojanki, bo zobaczymy, czy uda nam się je dostać, bo to jest bardzo chodliwy temat, bardzo chodliwy produkt i mega ciężko je zgarnąć, ale mam nadzieję, że będziemy mieli to szczęście. Dobra, mamy całą zgrzewkę, udało się dorwać, mamy tutaj 6 sztuk, cena to jest 4,50 i smak to jest multivitamina. W międzyczasie byłem już w Dominosie zamówić pizzę, jest to pizza wulkaniczna z serem, ale nie tylko, ponieważ będąc tam zobaczyłem, że są też gofry, są też jakieś rosy, więc wziąłem to również. Powiem Ci tak, szacun dla Dominosa, bo mega się rozwija, widać, że wprowadzają sporo nowości, jest to według mnie na ten moment taka największa sieciówkowa konkurencja dla Pizzy Hut, ale to za chwilę, na razie pokusztujmy się wojankiem. No specjalnie wziąłem całą drzewkę, człowieku, bo zaraz nie będzie w ogóle tego w sklepie. Kto chce, pisze w tym momencie komentarz wojanek, to wysyłam jedną sztukę dla Was. Wybiorę jedną osobę z komentarzy, zrobimy rozdanie i jedna z Was zgarnie wojanka multivitamina. Teraz kosztuje 4,50, a za rok po 500 mogą być. W ogóle ile to ma kalorii na 100? Mamy 19 kalorii na 100, smak multivitamina. Co do składu, to nie jest aż taki zły, ponieważ jest tam dużo przecierów i tak dalej. Wydaje mi się, że to jest mega inspirowane takimi kubusiami, typu jakiś tam waterplay albo coś. Cukru ile ma? Czekaj, na 100, ile cukru? 4,5 na 100 ml cukru. Tak standardowo. No czyli podczas trenowania wojanka możesz pić, człowieku, i cię doładuje. Okej. Smak multivitamina. Troszeczkę jest vibe do tego soku takiego, nie wiem czy kojarzycie, Dr. Witt taki sok jest. W takich szklanych butelkach był kiedyś. Za moich czasów to było bardzo popularne właśnie dla dzieciaków, no. Spoko smak. Ale mam wrażenie, że to nie jest mega intensywny. Jest taki lekko rozwodniony, lekko słodki, ale myślę, że to nie jest aż takie złe. Dałbym tutaj 5 na 7. W smaku spoko, jeżeli to byłaby wersja 0, to z 6 nawet bym mógł dać, bo naprawdę w smaku jest naprawdę całkiem fajny. Chyba zacznę grać w Minecrafta. A pachnie ładnie. No pachnie ładnie, ci powiem. I nie jest taki chemiczny w smaku. Wydaje mi się, że jest sporo tam takich naturalnych dodatków. I trochę taki jałowy jest, nie? A szczególnie mam wrażenie, że jest lekko rozwodniony, ale nie jest zły. Ja bym sobie pił. Nie, no tak, żeby sobie popijać. No to spoko. Jakbym grał w Minecrafta, to bym mógł popijać. Ty byś był z 20 lat młodszy? To bym... O, nie powiem. Ogólnie bym dał... Ja bym dał 4. 4 na 7. No, 4-5, ja tam dałem 5, po prostu wiesz. Influencerski produkt, to 1 punkt wzwyż. Nie no dobra, to co? Czekamy na pizzę z Dominosa? I zobaczymy co to będzie. Mam nadzieję, że będzie zajebista, bo nic się nie jadłem. Jestem głodny, jestem pełen oczekiwania i nie przedłużajmy, idźmy po tą pizzę. Dobra, jesteśmy tutaj. Ogólnie była wersja chyba 5 różnych smaków. Była z tymi Doritosami, była hawajska, była capricciosa, była z szynką. Chyba zwykła margarita była też. Czyli mamy 5 różnych smaków. Zobaczcie to. Tak to się prezentuje. Czyli mamy taką pizzkę. Pizza kosztowała 37 zł, ale tylko i wyłącznie dlatego, że była z odbiorem osobistym. Normalnie by kosztowała chyba 6 dych w dowozie. Prawie 6. To znaczy to, praktycznie połowę mniej, nie? No. Opłaca się odbierać osobiście. Rollsy kosztowały 19, a 16 zł mamy za gofry z polewą KitKat. Nice. Ty pierwszy. Ja? No ty pierwszy. Dlaczego ja No bo jesteś A ty jesteś gościem. głównym testerem. Ale ty jesteś gościem. Goście zawsze pierwszeństwo mają. Pamiętajcie, jak macie gości w chacie, czy tam po prostu na odcinku, zawsze jedzą piersi. Zdrówko. Znaczy trzeba W ten zamoczyć. ser, no właśnie, w ten ser trzeba zrobić. I co, to się ciągnie? Zacznie. Trochę. Zobaczymy tak, patrzcie to. Mamy tutaj pizzkę, moczymy teraz w tym serze i powinno się to ciągnąć. No nie ciągnęło się jak na reklamie. Dziwny, nie? Szczerze mówiąc, to nie ma podjazdu do takiego sosu serowego, co w kinie masz albo coś, nie? No to jest taki, mi się wydaje, jak masz na tych w Żabce albo na stacjach, co ci do hot dogów dają. Okej, no. taki. No taki średniawy. Ogólnie chciałem dokończyć ten pierwszy kawałek, bo jestem tak głodny. No tak. Dobra, mogę już coś powiedzieć. Ogólnie mam wrażenie, że tego sosu nie wystarczy na wszystkie kawałki, które tutaj są. To chyba ma służyć do moczenia rantów, że jesz i sobie moczysz ranty, ale bardzo średni ten sos serowy. Szczerze mówiąc, napalałem się, że to będzie zajebiste. Ostatnio jak kupowaliśmy tą zapiekankę właśnie z tymi Doritosami, wtedy też był ten sos serowy, to miałem wrażenie, że tam dużo lepszy był ten sos. Aha, bo nam też był serowe. No to była zapiekanka z Doritosami i sosem serowym. I kurde, mam wrażenie, że ten sos jest jakiś gorszy, nie wiem, może zmieszał się z tym serem, ale w ogóle zastanawiam się, jak to się jeszcze, patrz, to sobie odrywasz i co? Aha, tu masz normalnie sos pod tym. Dali taki spodek? Marketingowo może do rozkminienia, ale szczerze mówiąc dużo do poprawy chyba, nie? Ten sos jakby był lepszy, no to
To byłoby by fajne było to, no. No ogólnie ciekawy pomysł, fajna koncepcja, ogólnie dobra pizza, chcę powiedzieć. No, właśnie pizza smakuje. Nawet lepiej bez tego sosu. No, szczerze, dałbym tu 4/7, bo dobra pizza, ale ogólnie jakbym samą pizzę zamówił, to byłbym bardziej zadowolony i dałbym 6/7. No ja też, 5-6. A ten sos trochę psuje. Nie wypał, a jeszcze zje już, no trudno. No to teraz nie wiem co wziąłem do ręki, ale mamy kolejne opakowanie z Dominosa. Wow, zobacz Mordini, co my tu mamy? Dwa takie, jak to się nazywa, gofry? Z KitKatem, z czekoladą. Jeden ty, jeden ja. Tak? No tak, dobra, no ładowanie, masa ci. Jaka masa? No masa. Tak się prezentuje, czyli wygląda naprawdę obiecująco. Dużo tej czekolady. Szczerze mówiąc, na pierwszy rzut oka nie smakuje to jak gofr. Bardziej bym powiedział taki duży churros. No, a ta czekolada nie przypomina KitKata. No. Ja myślałem, że to będą też kawałki tego KitKata. Ale w środku są. Tak? A to nie czujesz. Albo to jest cukier, to jest, patrz. W tym gofrze jest w środku cukier. Mi to nie przypomina gofra, tylko dużego churrosa. Ale dobre to jest i totalnie inne. Fajnie by tu się sprawdziły jakieś owoce. Na przykład owoce w żelu z KFD. 82% owoców z kodem IFM są zrabatowane, więc pamiętaj. Idealnie by się tutaj spisały, ale niestety kolaboracji KFD z Dominosem nie ma. A mogłaby być. Zainteresujcie się. 5 na pewno bym dał. 5/7. Myślę nad 6, ale psuje ta czekolada. No. Zostaję przy 5. A ty? Zgadzam się. Tak? No. Okej. No ale ogólnie tam jeszcze była wersja z cukrem pudrem i chyba z jakimiś owocami właśnie była. Więc żałuję, że wziąłem tą z KitKatem, bo tak jak Wojtek powiedział wcześniej, to się nie nagrało, ale McFlurry z KitKatem są najlepsze i myśleliśmy, że tu będzie to samo. A niestety Nie jest. nie ma. Co to kurde jest? Ej, co to są za pyzy grube, ty? Dostaliśmy takie rollsy, znaczy kupiliśmy, żeby nie było, że to jest współpraca. Facet powiedział z pizzerii, że ciasto nie jest słodkie, tylko to jest pizzowe ciasto z dodatkiem owoców i z czekoladą. To jest chyba ta sama czekolada, co tam No, była. wiesz, spróbuj. Ja nie mogę. Ej, tak, ale to jest Ale takie mięciutkie. tłuste, tak? No mięciutkie strasznie. Pokaż. Co jest? Jaki pulpecik to jest? No. Ja pierdzielę. To jest bez kitu pizzowe ciasto. Ej, tu masz jakiś żel owocowy jeszcze. Ej, dziwne to jest. To jest coś takiego, jak ja kiedyś robiłem pizzę na słodko. Że wziąłem ciasto do pizzy, dałem nutellę i dałem owoce i to jest mega podobnie smakuje. Moja wariacja, która była robiona parę lat temu, w końcu trafiła do sprzedaży. Czaisz to? Co tu się dzieje? Zarąbali mi pomysł. A ogólnie nawet to siedzi. Mogliby dać nutellę zamiast tego i byłoby zajebiste. 4. I dzisiaj się zgadzamy z ocenami. No, 4, ale naprawdę, może jakbym wjechał tu na mega głodzie, to byłaby 5, ale prawdę mówiąc 4 to mi się wydaje, że będzie to idealne. Faktycznie jakby to ciasto było słodkie z tym cukrem, jakby dodali ten cukier tutaj, Ej, to by no. to lepsze było. No, pomyślcie nad zmianą receptury, bo na serio. Ale cieszę się, że takie nowości wpadają, bo jest co testować. Jest co jeść i jest na czym robić masę. No oczywiście. Proponuję tak, spadamy na chatę, tam pokażę Ci nowe chipsy, które udało mi się dostać. Między innymi mamy kolejny nowy smak Lay'sów. Tym razem mamy wersję sera z żurawiną i zaraz je będziemy testować. Kupiłem jeszcze mnóstwo innych chipsów, sobie też je sprawdzimy, bo stwierdziłem, że skoro wpadają chipsy Lay'sy na testy, to musi być porównanie do konkurencji, więc zobaczymy co nowego w chipsowym świecie. Dobra, jesteśmy już na bazie, mamy tutaj nowe ciastka za 5,99, czyli 6 zł za nowe ciastka z Lotusa. W środku mamy Lotusa, Biszkopt, jest do dorwania to w Biedronce, czyli tak jak nowe chipsy, a nie sorry, to w Lidlu. Dobra, no co, testujemy, sprawdzamy. Ej, korzennym ciastkiem pachną. Vibe świąt jest. Tak się prezentuje ciasteczko. Zobaczymy ile tego kremu w środku, bo zawsze mnie to ciekawiło. O nie. Taka warstwa kremu. Są mega twarde i to według mnie na plus, bo ja lubię takie twarde, konkretne ciacha. Jest Lotus, jest vibe taki właśnie świąt, Christmas time. Fajnie wjeżdżają, ale to nie jest jakieś tam zajebiste do zjedzenia. Ja bym z 5 dał max, może 4, 5, coś takiego. To właśnie myślałem coś 4 i coś koło tego. No i jesteśmy zgodni, czyli na maksa. No dam 5, bo jednak Lotus jest spoko, ale szczerze mówiąc nie dałbym to na topkę. Jakbym dostał to fajnie, jakbym miał kupić ponownie, to raczej bym nie kupił, bo są lepsze ciastka. To przechodzimy do chipsów. Mam tutaj chipsy z Lidla, nowy smak od Lay'sów. Ostatnio mieliśmy sobie smak tutaj jabłka z karbelem, mega dziwny smak, a teraz już bardziej cywilizowany, czyli mamy tutaj ser z żurawiną, ale żeby właśnie spróbować wszystkich innych konkurencyjnych chipsów, to mamy również inne chipsy. Między innymi mamy tutaj Doritosy o smaku barbecue, Doritosy limonkowe, vinegary, czyli one są kwaśne, Doritosy, czyli same Doritosy, Flaming Hot or Not, czyli jest tu jakiś ostry chips, ale nie wszystkie, i znowu wersja tylko, że karbowana, również taka challenge'owa, czyli coś ostrego lub nie, zależy co trafimy i właśnie od tych chipsów sobie zaczniemy. Tu mamy Lay'sy, takie brytyjskie, czyli te Walkersy.
17 zł za paczkę. Powiem wam tak, że po ilości przyprawy i kolorze możesz zobaczyć, który według mnie jest ostry, a który nie. No bo jeden jest taki widać czerwieniutki z przyprawką i właśnie od tego sobie zacznę. I on jest pikantny. Ale to nie jest pikantność taka wyrąbana. A ten blady pewnie będzie standardowy. Ja nie wiem właśnie, czy nie jest na odwrót. Jednak ten jest mniej pikantny, no. Czyli te bardziej przyprawione są pikantne, te mniej nie są. Kurde, no nie smakują mi, szczerze mówiąc. Ten smak nie jest jakiś szałowy. To jest barbecue w ogóle smak. Nie powiedziałbym, że barbecue. Nie no, ja bym dał 3 na 7 max. Bez szału. Totalnie drugi raz ich bym nie wziął i szczerze mówiąc, gdybym nie przeczytał, bym nie wyczuł na pierwszą tutaj woń smaku barbecue. Zobaczmy sobie te Doritosy, również w tej samej wersji, też 18 zł za paczkę. I znowu widzę już tutaj na starcie, że jest jeden taki bardziej blady, a ten czerwoniutki. I ten jest pikantny. Dużo bardziej mi smakują te chipsy niż tamte. Ogólnie konsystencja Doritosa jest dla mnie bardziej przyjemna. Tutaj mamy Chili Heat Wave, czyli chili jakiś tam. Lekko słodkie są. Dobra. Dobre, no. To tu bym piątkę konkretnie dał, no. Konkretna piątka, nawet zahaczająca o 6. Fajny smak. I tutaj to idealnie pasuje, że raz ostrzej, raz nie. Bawisz się tym smakiem, raz tak. Spoko, no. To te na razie z chipsów najlepsze. Zobaczmy teraz te barbecue. Typowo barbecue, już nie ostre. Pachną typowo sosem barbecue. Taka struktura. Mało wyrazisty smak. Kukurydzę czuć, czyli taki standardową teksturę Doritosa. Czwóreczka to jest max. Nawet pokusiłbym się o 3. Takie po tamtych mało smaku mają to. To jest dużo lepsze. No dużo lepsze. No to dałbym je między nimi. Lepsze niż tamte, ale gorsze niż te ostrzejsze Doritosy. Teraz bierzemy na warsztat octowe. Kwaśne chipsy. Wojtka ulubione. No. 1 na 7. Od końca. Faktycznie pachną octowo. Doritosik. Ale kwaśne. nie. Normalnie jak z kwaskiem cytrynowym bym zjadł. To kurde powinny być jakieś challenge'owe, że są kwaśne, takie aż do wykrzywienia. Ale wkręcam. Ja bym dał wyżej niż te lejsy, ale na pewno nie wyżej niż tamte barbecue i tamte. 1 na 7. Tak? Nie no, ja bym trójeczkę dał. Dobra. Tu mamy smak limonka, również Doritos. Cena 20 zł, czyli jeszcze droższe. Odklejone te ceny. Przepuczę sobie. Zesty Lime to się nazywa. Nie wiem co za smak, ale Zesty Lime. Tu pokazują, że możesz sobie nimi nabierać, ale to jak każdymi Doritosami. One się nie wydają jakieś większe. No i Zesty Lime. Okej. Vibe takisów, tylko że nie ostrych. Czuć limonkę z takisa, ale nie ma ostrego posmaku, więc to jest ciekawe. Jakby smak takisa pozbawiony ostrości. Mi pasują, ale na 4. Czwóreczka myślę, że będzie optymalna. No dobra. Ciekawy smak, do spróbowania, ale myślę, że na dłuższą metę jednak nie kupiłbym ponownie. No i w końcu coś, na co czekałem. Zobaczmy, czy ten świąteczny, człowieku, bożonarodzeniowy smak lejsów będzie zajebisty. Czuć ser. Od razu czuć ser. Tak wygląda chips. Totalnie inna struktura chipsa niż Doritos. Taka krucha, miękka. Lejsy jednak to jest inna klasa chipsa. Ale dziwny smak. Coś ci nie gra. No. Jest ser, ale taki dziwny ser. Coś nie gra. Coś nie. Ta wersja tych świątecznych smaków jest jakaś dziwna. Nie powstał jeszcze smak, który byłby naprawdę bardzo dobry. One są dziwne do spróbowania, ale na dłuższą metę jednak no nie. Faktycznie to jest edycja limitowana. No do dłuższej sprzedaży myślę, że to by się nie nadawało. Na razie najlepsze bym powiedział, że są te. I te wygrywają, jeżeli chodzi o chipsy. Ale na topkę niestety to nie wbije. Zobaczymy, bo może KFC nas zaskoczy. Więc co, spadamy do KFC i sprawdzamy te hot dogi. Macie te nowe takie hot dogi w ofercie? Mamy. Dobra, a jakie tam smaki są? Mamy do wyboru Kentucky albo ostry, wtedy będzie z ostrym sosem, z jalapeno i z musztardą, a ten standardowy będzie normalnie z musztardą i ketchupem. Dobra, jesteśmy. Mamy tutaj zamówienie. Pani już przygotowała tak, że każdy ma swoje opakowanie. Pół smaku tego mamy tutaj w zestawie. Nie wiem, to jest cały. Nie przykryła. Ten też nie. Co jest ty? O co chodzi? Nie wiem. A może w jednym jest tak zrobione? Ej, połowa jest tego i połowa tego chyba. No. A to zrąbali. No to bez sensu. Bo nie trochę. będę czuł smaku teraz. No jadę. No dobra. Dali tak, że jest po prostu cały hot dog, ale jest połowa smaku tego, połowa smaku tego. No czyli z jednej strony gryziesz, czyli musisz całego zjeść. Jak nas ugotowali. Dobra, sprawdzamy to. Ale powiem wam tak, patrzcie to. Nie wiem, czy
wyczuli kamerkę czy nie, ale nie wygląda to źle, szczerze mówiąc. Nie wiem, jak ty oceniasz. No wygląda na pewno lepiej niż jak widziałem na TikTokach. No. Wydaje mi się, że oni przy tym drive'ie nie mają okienka, żeby widzieć, czy jest kamerka, czy nie. Bo w McDonaldzie wiem, że mają podgląd i często jak nagrywam kamerą, to pytałem od razu, a co, jakiś film? A tutaj nie. No ale nie wiem, no ogólnie wygląda szczerze bardzo fajnie, jak hot dog. Jest bułka z takimi ala ziarnami, mamy tą chrupiącą cebulkę taką prażoną, jest ser, mamy te papryczki jalapeno w zależności od wersji, czy weźmiesz tą ostrą, czy nie. No spróbujmy, lecimy z tym. Ostra wersja. Ja też ugryzłem ostrą. Ale dużo tego sosu. No dużo, ale to jest musztarda, nie? Chyba tak i jakiś ostry sos, bo trochę pali. Szczerze, zapachowo jak to otrzymaliśmy, od razu był inny vibe niż KFC. No. Czułem się, jakbym właśnie dostał jakiegoś takiego hot doga z meczu gdzieś. A trochę piecze. Tak? To my nie, na razie. Nie, trochę tak. Czułem się, jakbym dostał takiego hot doga właśnie gdzieś na meczu, bo dużo tej musztardy jest tutaj i to czuć. I ta musztarda robi vibe, że jest właśnie w połączeniu z tą cebulką prażoną, takie połączenie właśnie typowo hot dogowe. Jeszcze ta bułka taka z ziarnami, czy tam z jakimiś tutaj dodatkami. No i dobre to jest. No. Coś innego zupełnie. No. Niby ten sam kurczak, ale trochę, No. wiesz, inaczej zrobiony i spoko. Ej, szczerze, na razie bym chyba to na pierwszym miejscu dał. Prawdę mówiąc, nastawiałem się gorzej. Ja się nie spodziewałem w ogóle. No, ja nastawiałem się na hejt. A teraz mam tutaj tą stronę drugą, tą mniej ostrą. Dla mnie taka bardziej nijaka. Może dlatego, że najpierw było pikantne, a teraz mniej, no to mniej już czuję tego smaku. Ale ta pikantna mi dużo bardziej smakowała. Mdłe to jest teraz, ta No. wersja bez ostrego. No. To jest po prostu to samo, tylko tam jeszcze dodatek tego sosu i tych papryczek był. Ta, pycha. Nie, no to faktycznie ten ostrzejszy, że mimo No. trochę ostry, jak dla mnie, to lepszy. Dobra, to mamy już podsumowanie tego wszystkiego. Szczerze mówiąc, ta wersja mniej ostra, dałbym ją 4-5/7. Tą 4 no. 4, no. Tą wersję pikantną myślę, że dałbym 6/7. Może być. I jest porównywalna właśnie i z tym gofrem, i z wojankiem. 6 dałeś? Nie, 5 dałeś wajęka. Piętranka dałem? No dobra. No to tak, gofer i hot dog są według mnie na równi, ale jeżeli miałbym wybrać jeden topowy produkt z tego odcinka, to wziąłbym tego ostrego hot doga z KFC, serio mi smakował, był dobry i zaskoczył mnie. Ja Ty? też. Też? Też. Dobra. Dzisiaj się zgadzamy. Dzisiaj jest czeków Friendship, odcinek zgadzający się, subskrybuj ten kanał, zostawmy tutaj 5000 polubień, widzimy się wkrótce, a tu pojawiają Ci się poprzednie odcinki, więc koniecznie je nadrób, bo masz co oglądać. Trzymaj się i pozdro. Nara. Nara.